No więc, a jeśli chodzi o Herlinga, to tutaj ja myślę, że zawiniło nie tylko jakoś może jego własne, zawiniło, trudno powiedzieć, że to były czysto naprawdę jego jak gdyby wynik jego rozważań, czy też pewnych impulsów biegnących z Polski. On miał kogoś takiego, kto go uwielbiał, miał takie właśnie bardzo prawicowe, nie chcę tego nazwiska używać, bo mu to zarzucam, który go właściwie tak mu pokazywał rzeczywistość polską, że jak gdyby ta prawica byłaby naturalniejsza, bo uważam, że były ekscesy Miechnika, no, wszystko to, co było takim działaniem ryzykownym i trudnym, a poza tym, że jak gdyby to nie było takie kompletne odrzucenie lewicowości, bo na ogół jednak ci ludzie, którzy byli w opozycji, byli w normalnym kraju, byliby związani ze spokojną lewicą, gdzieś bliżej centrum może, ale w każdym razie tak. Także na prawicy byli ludzie najgorsi, jak się można wyobrazić. Jest mi przykro to mówić, bo takiego podziału nie lubię, ale podobnie jak podzielił się dawny ZLP, który się wypowiedział ze stanem wojennym, i ci pisarze, którzy odeszli, wśród których cała polska literatura jest właściwie, a tam zostały jakieś takie popłuczyny i niestety tak się stało, że jak wiele rzeczy, których nie załatwiliśmy w Polsce, to nie było załatwiona sprawa ZLP, które sobie przyswoiło naszą markę, bo byliśmy Związkiem Literatów Polskich, z pewną określoną tradycją, która szła od Żeromskiego. Oni jak gdyby tę tradycję próbowali ukraść. No bardzo jest to trudno, bo nie mieli się kim popisać. Jak są jakiekolwiek konkursy, które dotyczą stowarzyszeń, to oni mają zawsze kłopot, kogo mogą wysunąć. Bo tam jedyny taki pisarz, zresztą nie jest to dla mnie jakiś pisarz bliski, ale pisarz na pewno, to był Żukrowski. Był pisarz, którego można lubić lub nie lubić. Nie można powiedzieć, że nie był pozbawiony na pewno talentu i że ma kilka książek, które są dobre. A na końcu już zupełnie zgłupiał i pisał tam z Indii także jakąś taką samochwalczą książkę, coś takiego. Taką miał skłonność zresztą.